Hej, cześć, siemano, ja jestem Haksiu, a w dzisiejszym odcinku przedstawię wam 15 modyfikacji, które koniecznie musicie posiadać na swoim świecie w Minecraft. Pamiętajcie, jeżeli film wam się spodoba, strzelcie łapkę oraz subskrypcję, a ja bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Pierwszą modyfikacją w tym odcinku jest modyfikacja, która dodaje nowy typ torów, który można wykorzystać do tworzenia gładkich oraz zakrzywionych torów dla naszego wagonika. Możemy dzięki temu na przykład zrobić rollercoastera albo po prostu ładniej i gładziej poprowadzić tory przez nasz świat. Modyfikacja dodaje specjalne tory, które możemy postawić jak chcemy. Pamiętać musimy jednak, aby odpowiednio ustawiać tory, aby się po prostu nic nie popsuło. Wystarczy, że taka w cudzysłowie strzałeczka będzie w stronę, w którą chcemy dalej jechać, tak jak to widzicie teraz na materiale, i wtedy wszystko będzie ładnie się łączyć. Real Camera jest to modyfikacja, która dodaje znacznie więcej realizmu do gry z pierwszej osoby w Minecraft. Kamera porusza się razem z ciałem, dzięki czemu na przykład idziemy w lewo, czujemy się jakbyśmy faktycznie szli w lewo. Mod znacząco polepsza animację ataku, czy to z miecza, łuku, czy nawet z trójzębu. Podczas latania elytrą czy pływania również zauważymy bardziej realistyczne animacje, o ile można w ogóle mówić o realizmie w Minecrafcie. Oczywiście wszystko możemy dostosować sami do swoich preferencji w ustawieniach modyfikacji. This Rocks. Modyfikacja ta urozmaica nasz świat w Minecraft, rozsypując po calutkim świecie małe kamienie, patyki, szyszki, muszle, rozgwiazdy i gejzery, aby nadać mu bardziej naturalnego wyglądu. Gejzery aktywują się dopiero, gdy do nich podejdziemy. Te w normalnym świecie po prostu nas wystrzelą do góry, natomiast gejzery w Netherze nas podpalą i zadadzą spore obrażenia. Czwarta modyfikacja w tym odcinku umożliwia nam łączenie płotków oraz murów łańcuchami. Od teraz, gdy je połączymy, łańcuchy będą swobodnie wisieć, dzięki czemu można je wykorzystać na naprawdę wiele różnych sposobów. Sama modyfikacja wygląda naprawdę ładnie i z łatwością można ozdobić swoje ogrodzenia w świecie Minecraft. Chodzenie z Ender Chestem nie jest zbyt wygodne, dlatego kolejną modyfikacją będzie modyfikacja o nazwie Ender Pack, która dodaje do gry plecak w formie Ender Chesta. Działa to praktycznie identycznie jak inne mody z plecakami, tylko że tutaj posiadamy plecak, który jest Ender Chestem. No i oczywiście, aby go zebrać, wystarczy, że kucniemy i klikniemy na niego prawym, dzięki czemu nie potrzebujemy jedwabnego dotyku. Trowel jest to modyfikacja dodająca bardzo przydatne narzędzie, szczególnie jeśli lubisz budować np. mieszany styl ścian albo np. ścieżki w Minecraft. Narzędzie umieszcza losowo bloki z twojego paska EQ, czyli tylko tych 9 slotów na dole. Jest to idealna modyfikacja, jeżeli nasze projekty wymagają dużej różnorodności w blokach. Right Click Harvest. Jest to modyfikacja dodająca bardzo prostą, ale również bardzo wygodną rzecz do Minecraft. Mianowicie, gdy wyrosną nam rzeczy, które zasadziliśmy, możemy je jednym kliknięciem zebrać oraz zasadzić jednocześnie, klikając prawym przyciskiem. Im mamy lepszą motykę, tym większe pole naraz możemy zebrać i zasadzić. Możemy zbierać również trzcinę oraz kakao. Oczywiście wszystko jest możliwe do skonfigurowania pod swój styl gry. Waystones. Jest to bardzo popularna modyfikacja, ale postanowiłem ją tutaj dodać, ponieważ nowe osoby w świecie modyfikacji mogą o niej po prostu nie wiedzieć. Modyfikacja dodaje tak zwane szybkie podróże, czyli jak sobie na przykład postawimy i aktywujemy jeden w domku, a drugi na przykład przy farmie, to możemy się swobodnie teleportować między lokacjami. Oczywiście musimy kliknąć prawym przyciskiem, aby móc wybrać, gdzie chcemy się przemieścić. Nie ma ograniczeń co do tego, także można naprawdę zbudować gigantyczną sieć teleportów. Kolejna modyfikacja jest dość skromna, ale wprowadza wizualne ulepszenie poprzez dodanie animacji układania bloków. Niby nic takiego, ale jednak na dłuższą rozgrywkę dużo przyjemniej się po prostu w grę gra. Swoją drogą wszystkie linki do każdej modyfikacji znajdziecie w opisie wraz z tym, czy jest to mod na Fabryka, czy na Forge'a. Kolejna modyfikacja również jest bardzo malutka, ale przydaje się również na dłuższe rozgrywki, tak jak poprzednia. Smooth Scrolling dodaje płynne przewijanie np. na pasku EQ, który mamy na dole, na trybie kreatywnym, do czego szukamy, czy np. w ustawieniach. Ale tak naprawdę to po prostu wszystkie takie rzeczy są teraz po prostu dużo przyjemniejsze i płynniejsze dla naszego oka. Kolejna modyfikacja dodaje faktyczną fizykę do Minecraft. Czy to osobne cząsteczki przy upadku, tak jak tutaj widzicie, czy to zabicie jakiegokolwiek moba, czy to dobrego, czy złego, fizyka i tak będzie tutaj działać, czy to na przykład wybuch TNT w kopalni. Popatrzcie po prostu, jak to pięknie wygląda. Albo nawet wybuch jakiegoś domku osadnika, no kurczę, po prostu to świetnie wygląda, no nie powiecie, że nie.
Tylko tutaj ostrzegam, jeżeli macie słaby komputer, to wam po prostu skraszuje grę i jest opcja, że po prostu wam świat wyrzuci. Jeżeli chcecie z tego moda korzystać na słabszych komputerach, to po prostu nie róbcie nic z TNT, ponieważ tutaj głównie TNT powoduje takie lagi. Better End. Jest to całkowita zmiana endu, zaczynając od samych wieżyczek smoka, które wyglądają 100 razy lepiej niż w normalnym Minecrafcie. Do tego, po zabiciu smoka i teoretycznym przejściu gry, gdy przejdziemy przez ten portal, jaki się tutaj tworzy, odkrywamy masę niesamowitych biomów, które wyglądają jak nie z tej gry i to dosłownie, no widzicie teraz to na ekranie. Ja wam pokazałem tylko 2 biomy z wielu, które również wyglądają tak samo kozacko. Oczywiście poza samymi biomami, mod dodaje również masę nowych bloków, mobów, czy na przykład setów. Gdyby tak wyglądał oryginalnie End, aż chciałoby się po prostu eksplorować go bardziej, ponieważ teraz tak naprawdę tylko i wyłącznie eksplorujemy go po to, aby znaleźć elytrę. Kolejna modyfikacja dodaje coś, co jest prawie w każdym modpacku, ale postanowiłem ją tutaj dodać, ponieważ może ktoś z was będzie chciał stworzyć swoją paczkę i doda go również na swój świat. Mod ma bardzo proste działanie, czyli umożliwia nam układanie bloków w taki sposób, w jaki normalnie byśmy nie byli tego w stanie położyć. Sami widzicie na filmie, jak to wygląda i jak bardzo ułatwia budowanie. Kolejna modyfikacja jest bardzo malutka, ale zmienia ona wygląd całego podglądu F3. Wygląda dużo przyjemniej, jest dużo bardziej przejrzysty oraz podczas otwierania czy chowania się ma przyjemną animację. Dzięki modowi po prostu dużo łatwiej i dużo szybciej znajdziecie rzeczy, które was interesują. Ostatni mod w tym odcinku jest to mod skierowany do osób posiadających kartę graficzną od Nvidia. Ogólnie ona polepsza po prostu FPS-y w grze. Na filmiku widać, że mi to kompletnie nic nie dało, wręcz trochę na odwrót, ale to może być spowodowane tym po prostu, że moja karta graficzna z jakiegoś powodu szaleje po prostu i możliwe, że przez to po prostu FPS-y gdzieś tam się nie polepszają w żaden sposób. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli wam się spodobało, strzelcie łapkę oraz subskrypcję na tym kanale, abym wiedział, że chcecie więcej tego typu zestawień. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!